Dzięki bardzo. Dzięki Grupo Wsparcia. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę się stresuję, bo to jest pierwszy raz będę mówiła o treściach wrażliwych, nie, przepraszam, drugi, bo byłam już przecież na konferencji kin studyjnych i też rozmawialiśmy o treściach wrażliwych. Ale w takim gronie, więc bardzo dziękuję, ale chcę od razu powiedzieć, zanim się przedstawię, że to jest u nas tak nowy temat, że chciałabym was zaprosić jednak do rozmowy i dyskusji, bo jest to temat, który naprawdę raczkuje, albo właściwie no, poruszamy się we mgle. I myślę, że bardzo to będzie też dla mnie ważne, mieć taki odsłuch na was i usłyszeć, jak wy to czujecie i co wy o tym myślicie. Także tak. Nazywam się Justyna Mańkowska-Kaczmarek. Od niedawna muszę się nauczyć jeszcze tego drugiego nazwiska. Jestem szatynką z włosami do ramion. Zmieniłam outfit, mam teraz już bluzkę i różyczki i dżinsy i okulary. I słuchajcie, zajmuję się dostępnością od wielu lat, także kinową, ale od mniej więcej 2 lat staram się poszerzać to pole dostępności o zdrowie psychiczne. Razem z Fundacją Katarynka, z którą zorganizowaliśmy już bardzo fajną konferencję Odbiorca kultury w kryzysie zdrowia psychicznego. Stworzyliśmy taki poradnik Odbiorca kultury w kryzysie zdrowia psychicznego. Szkolimy też, współpracujemy z Centrum Zdrowia Psychicznego. O tym też trochę opowiemy jutro, razem z moją koleżanką Alą Regiewicz, ale też ja jako Justyna kończę właśnie stypendium ministra kultury. Jeśli jesteście ludźmi kultury, to z całego serca wam polecam stypendia ministra kultury, bo naprawdę można dużo rzeczy, właśnie rozwijać takie obszary, choćby jak to, którymi się wcześniej nikt nie zajmował i ono się nazywa Czuj się dobrze w kulturze i od razu zrobię sobie autoreklamę. Zapraszam was na bloga, którego prowadzę, Czuj się dobrze w kulturze. Można tam znaleźć różne takie artykuły, powiedzmy, na tematy właśnie zdrowia psychicznego i kultury. I od razu chcę podziękować, bo zapomnę o tym za moment, Ali, która tu jest z fundacji, za wsparcie przy tworzeniu prezentacji. Dzięki temu ona naprawdę jest czytelna i ładna. I już od razu wam powiem, że prezentacja jest poprzetykana zdjęciami, fotosami z filmów, które właśnie zawierają treści wrażliwe, czyli nie wiem, Rekwiem dla snu, Leon Zawodowiec, Trainspotting i różne tytuły, które Ala wybrała jako takie najbardziej reprezentatywne. Słuchajcie, i pierwsza rzecz, czuję jednak, że potrzebuję wam się trochę wytłumaczyć, dlaczego w ogóle w mojej głowie dostępność łączy się ze zdrowiem psychicznym, bo często też słyszę takie pytania, no tak, bo ty się teraz zajmujesz dobrostanem, wchodzisz w dobrostan. Nie, ja się nie zajmuję dobrostanem i naprawdę uważam, że dostępność ma bardzo dużo wspólnego ze zdrowiem psychicznym i pierwsza taka rzecz, z którą się stykam, to jest takie pytanie, ale w ogóle osoby, nie wiem, w kryzysie zdrowia psychicznego w ogóle to nie są osoby z niepełnosprawnościami. No więc chciałam wam powiedzieć, że to są i czy znasz, dlatego napisałam, czy znasz symbol 02P, bo osoby po kryzysach psychicznych i z diagnozą to są osoby, które otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności i 10 lat temu takich osób było 500 000. I to jest duża liczba, wydaje mi się, jak na różne statystyki. Teraz na pewno jest ich więcej. Więc to jest mój pierwszy argument za tym, żeby wam powiedzieć, że tak, osoby po kryzysach zdrowia psychicznego to są osoby z niepełnosprawnością i ich dotyczy dostępność. A druga rzecz, do której chcę się też odnieść, to jest model dostępnej kultury, który już był tu wspominany, który stworzyła Fundacja Kultury Bez Barier wraz z partnerami w projekcie Kultura Bez Barier i który tak fajnie mapuje obszary dostępności w zależności od wzroku, słuchu, ruchu, wzrok, słuch, ruch, czucia i rozumienia. I ten model powstał, szczerze mówiąc, zanim ja w ogóle zaczęłam się zajmować zdrowiem psychicznym, ale jak już zaczęłam to robić, to po prostu zobaczyłam, że
to zdrowie psychicznie doskonale wpisuje się w ten model, właśnie w te dwa obszary czucia i rozumienia i o tym też jutro na warsztacie będę więcej mówić. No i po trzecie, nie wiem, ja mam takie trochę słowa klucze, jeśli chodzi o dostępność i mam takie, i jakby na czym się ta dostępność fokusuje. Jeśli myślę sobie o osobach z niepełnosprawnością wzroku, to dla mnie ta dostępność, filarem tej dostępności jest ułatwienie i umożliwienie odbioru po prostu. Przy osobach z niepełnosprawnością słuchu zawsze sobie w pierwszej kolejności myślę o tym, że dostępność dotyczy komunikacji i skupia się na tej komunikacji, że ważne jest, żeby wesprzeć tę komunikację. Przy zdrowiu psychicznym według mnie ona skupia się wokół bezpieczeństwa, bo chodzi o to, żebyśmy zbudowali taką atmosferę, ale w ogóle takie warunki, żeby ta osoba czuła się na tyle bezpiecznie, żeby mogła angażować się i uczestniczyć w kulturze po prostu. Więc dla mnie właśnie takim słowem kluczem przy dostępności, jeśli chodzi o kryzys psychiczny, to jest bezpieczeństwo. I teraz mam do was pytanie. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że zobaczyliście super trailer, fajny plakacik, poszliście do kina i w kinie okazało się, że poszliście chyba na inny film niż dystrybutor wam zaproponował i że chcecie wyjść z tego kina albo chcecie to odzobaczyć. Jeśli ktoś taką miał sytuację, to może podnieść rękę. Dzięki, sporo osób. Ale też chcę się dowiedzieć, czy są tutaj osoby, które są w takim teamie, że wiedzą, jakby że są wytrawnymi znawcami kina i przyjmują na klatę to, że kino ma nas poruszać, szokować, czasem oczyszczać. I jak idą do kina, to jest według nich taka zgoda, że jednak coś może nas przejechać walcem. Czy jest tu ktoś taki? Super. Tyle samo ludzi i myślę, chcę wam powiedzieć, że to jest doskonały obraz tego, jaka rozmowa w ogóle toczy się wokół treści wrażliwych na świecie, w różnych sektorach kultury, ale też w kinie. To doskonale to pokazuje, że jesteśmy w procesie mówienia o tym, czym są te treści, komu są potrzebne i w jaki sposób też o nich komunikować. Słuchajcie, no właśnie, dlaczego treści wrażliwe? Ja tu mam taki duży slajd, screen z Netflixa, gdzie mamy wyświetlone po lewej kategoria wiekowa 16+, i jest opisane przemoc, seks, samobójstwo. Czy wy w ogóle patrzycie na platformach streamingowych szczerze na te treści? Jest jeden głos, że tak, więcej, dobra, super. Ja wam muszę się przyznać, że ja na to nie zwracałam uwagi i w ogóle ten temat treści nie był dla mnie tematem istotnym, dopóki w trakcie stypendium nie zaczęłam rozmawiać z odbiorcami, bo właśnie w ramach tego stypendium i tych działań dużo czasu spędziłam z odbiorcami po kryzysach zdrowia psychicznego, z asystentami zdrowienia, czyli takimi osobami, które przeszły kryzys i teraz wspierają inne osoby w kryzysie. I naprawdę dużo osób zaczęło mówić o tym, jak ważna jest dla nich informacja, czego mogą spodziewać się na przykład w kinie, że to jest ta dostępność. I muszę wam powiedzieć, że szczególnie zapadła mi w pamięci jedna rozmowa z osobą po kryzysie zdrowia psychicznego, która uczestniczy w kulturze, ale opowiadała mi historię o tym, jak była w kinie na filmie, który poruszał temat przemocy domowej. I po tym filmie tak długo jakby mieliła te emocje, albo właściwie nie mogła ich mielić, że znalazła się w kryzysie psychicznym i musiała iść do szpitala. I wtedy zapaliła się w mojej głowie jednak taka lampka, że to ma realne znaczenie, że to naprawdę może wpływać na czyjś dobrostan, na czyjeś zdrowie psychiczne. No i dlaczego? Słuchajcie, są badania na to. Kino, szczególnie właśnie jeśli siedzimy wszyscy razem, mamy duży ekran przed sobą, skupiamy się i jeśli jeszcze do tego siedzimy w grupie, to podbija nasze emocje.
Dlatego po prostu lubimy też chodzić do kina, bo to jest takie kolektywne przeżycie, które wzmacnia nasze emocje. Jeśli film jest, wiecie, feel good movie, jak to wczoraj powiedziała Marlena, jak o tym rozmawiałyśmy, to nam poziom endorfin skacze i tak dalej. No ale ten efekt wzmocnienia jest też wtedy, kiedy są trudne rzeczy pokazywane i o trudnych rzeczach się w kinie mówi. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy o tym myśleli. No i dobra, co to są te treści wrażliwe? Słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć, to dzięki Asi Stankiewicz mamy w naszym tutaj programie z tyłu krótko to opisane na razie, że treści wrażliwe to sceny filmowe lub poruszane tematy, i tutaj zaraz o tym będziemy mówić, że to się tak rozbija, które mogą wywołać silne emocje i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, o czym przed chwilą wam opowiedziałam, o tej historii też, której mogłam doświadczyć i usłyszeć. No i tutaj napisałam trochę tutaj mamy trochę pozbieranych tych treści, które możemy sobie pogrupować. Na pewno przemoc i agresja to są takie treści, które są treściami wrażliwymi. Rozłożymy je sobie trochę potem na czynniki pierwsze, ale to może być i przemoc fizyczna i seksualna. Wobec kobiet, dzieci, czyli tych jakby dodatkowych aspektów jest naprawdę dużo i każdy z nich ma znaczenie. Słuchajcie, nie powiedziałam tego na początku, bo za bardzo się skupiłam na sobie i tym, jak się czuję na scenie, ale chcę wam powiedzieć, że dzisiaj podczas naszego spotkania będę także mówiła treści wrażliwe. To znaczy będę pokazywała i opisywała konkretne przykłady z filmów. Nie będziemy ich oglądać, ale ja będę o nich mówiła i będą te treści dotyczyć krzywdzenia dzieci, samobójstwa i zażywania różnych substancji, więc mówię to osobom, które mogą potrzebować tych informacji. No i mamy właśnie potem zdrowie psychiczne, samobójstwo, samookaleczanie, uzależnienia różnego rodzaju, ale także język i treści drastyczne. Często mamy po prostu taką treść wrażliwą, że coś jest treścią drastyczną. I pod tym jest naprawdę dużo rzeczy zapakowanych, ale chodzi głównie o takie mocne, wizualne doznania, tak, które mogą w nas wywoływać jakiś taki szok. Więc tak to wygląda. Czekajcie, ja tu jeszcze sobie sprawdzę, czy tu mam wszystko, czy wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Tak. I teraz trochę o tym jeszcze, kogo dotyczą te treści wrażliwe. Dzieci. I to jest ważne, że ta grupa dzieci jest na początku, bo słuchajcie, czy wiecie, czym jest rating? Czy wszyscy wiedzą, czym jest rating? Czyli klasyfikacja wiekowa filmów dla dzieci. I z takiego mojego jakiegoś researchu wynika, że w tych miejscach, gdzie ten rating jest ustandaryzowany i dobrze zrobiony, my możemy czerpać z tych informacji, jak te treści wrażliwe opisywać i co mówić. Tak? Czyli jeśli właśnie dobrze jest skonstruowany rating i standardy, to tam jest uporządkowanie tych treści wrażliwych. I mamy taką zgodę, wydaje mi się, że to jest główny jakiś taki motor do tego, żeby w ogóle o tych treściach wrażliwych mówić. Nie? Także ze względu na prawo, które obowiązuje. U nas też od niedawna jest ustawa o ochronie małoletnich i mam nadzieję, że to też będzie jakiś taki namysł nad tym, że ten rating jest istotny. Do niego jeszcze wrócimy. Ale słuchajcie, pokolenie Z, i to też wynika z moich rozmów na przykład z kiniarzami, ale też z takiego w ogóle odsłuchu i oglądu, kto rzeczywiście mówi, że potrzebuje tych treści. Że to nowe pokolenie otwarcie mówi o tym, że potrzebuje czegoś innego w kinie, że właśnie nie do końca chce być zawsze przejechane walcem, tylko chce mieć jakiś taki komfort, żeby w kinie się czuć bezpiecznie. Na przykład, więc często zdarza się, że właśnie to młodsze pokolenie pyta kiniarzy, jakie treści wrażliwe będą w danym filmie.
No i oczywiście osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, czyli ci moi odbiorcy, z którymi ja miałam kontakt i ja z nimi rozmawiałam, którzy naprawdę, powiem wam, że to było dla mnie takie niesamowite, że zarówno terapeuci, jak i osoby po kryzysach wszystkie bardzo wyraźnie mówiły, że to ma znaczenie. Że nieraz musiały, tu się odnoszę akurat do innego jakby medium, bo muzeum, ale że na przykład wysyłały zwiadowcę na wystawę, żeby zobaczyć, jaka ta wystawa jest, czy cała grupa może z tego skorzystać. Podobnie w kinie i wiele takich historii słyszałam i to było dla mnie ważne bardzo, szczególnie jeśli przejdziemy do kolejnego slajdu, czyli jeszcze zastanowimy się, czy tak, czy nie. Słuchajcie, czy tak, czy stosować, czy nie. Czyli wracamy do tej dyskusji naszej. Dla mnie to było bardzo przekonujące od strony właśnie odbiorców, ale powiem wam jeszcze, no ta dyskusja, tak jak mówiłam, się toczy. Ralph Fiennes wypowiadał się jakiś czas temu w gazetach brytyjskich, że on akurat o teatrze, no ale jest aktorem też filmowym, powinien wzbudzać szok i niepokój. Judi Dench mówi, że jeśli jesteś zbyt wrażliwy na takie doznania, to nie przychodź. Ale z drugiej strony mamy też samorzeczników, słuchajcie. I to jest, myślę, bardzo ważne. Jest taka osoba jak Andrew Miller z projektu All In, właśnie z Wielkiej Brytanii, który mówi i podbija ten temat, że treści wrażliwe są takim samym wymogiem dostępności, jak pętla indukcyjna, podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchu, czy audiodeskrypcja. Więc chcę wam też tu pokazać takie napięcie między twórcą i odbiorcą, które pojawia się w tych rozmowach. No i dlaczego nie? Różne badania skuteczności. I to prawda, że są różne badania, teraz bardzo jest ich dużo, które mówią o tym, że te ostrzeżenia o treściach wrażliwych nie działają. No ale kiedy to się pojawia? Właśnie zazwyczaj wtedy, kiedy mamy ostrzeżenie, takie jak wam pokazywałam przed chwilą, czyli mamy informację o tym, że jest przemoc, narkotyki, nie wiem, sceny seksualne, czyli budowane jest napięcie wokół filmu, ale do końca nie wiemy, czego to dotyczy, w którym fragmencie filmu się to wydarzy i o co tak do końca chodzi, co tam się zadzieje. I my też antycypujemy i budujemy sobie jakieś wyobrażenie, więc one mogą, tak jak tu napisałam, jeszcze wzmagać ten niepokój, bo są takie badania, które o tym mówią. Dużo osób, i to też odbiorcy, mówią, że to jest spoilerowanie. No ale tu chcę zaznaczyć, że ważne jest to, w jaki sposób te treści będziemy umieszczać i komunikować. I do tego jeszcze wrócę i też wrócę do case'u festiwalu Nowe Horyzonty jak najbardziej, bo też oczywiście patrzę, co oni robią z uznaniem. Że są zbyt obszerne. Dokładnie jest tak i zaraz też sobie o tym powiemy, że właściwie wszystko może być tą treścią wrażliwą w zależności od przeżytego doświadczenia. No ale na jakiś katalog treści wrażliwych możemy się umówić i tak robią różne organizacje na całym świecie, o czym wam też za moment pokażę. Co jest na tak? No słuchajcie, jednak informacja zwrotna od odbiorców i to często słychać też od kiniarzy, ale nawet Ministerstwo Kultury, pan Marcin, który jest z nami w naszej grupie roboczej do spraw dostępności, przyznał, że widzowie, widzki piszą do Ministerstwa Kultury w sprawie treści wrażliwych i takiego poruszenia, bo byli na przykład z dzieckiem na jakimś filmie i była jakaś treść, co można z tym zrobić. Więc to jest ważne. Kolejna grupa seniorzy, bardzo ważna, wrażliwa grupa. I to, co wam chcę powiedzieć, bo treści wrażliwe, dlaczego tak? Bo one budują zaufanie do naszej instytucji, do naszego kina. Słuchajcie, jeśli ktoś zobaczy w kinie scenę, która go zmrozi albo, nie wiem, zszokuje i wyjdzie z niej, to pójdzie najpierw do kasy, potem ewentualnie do kierownika kina, i może napisze do ministerstwa, nie sądzę, że będzie pisał do reżysera filmu.
to jest o nas i o naszych instytucjach. Jeśli my zadbamy o to, żeby te treści wrażliwe były i te komunikaty były na festiwalach, były w naszych kinach, to my budujemy zaufanie naszych odbiorców, że oni mogą się u nas czuć bezpiecznie, więc to jest bardzo ważne. No i właśnie jeszcze ten argument, bo też on pada, że treści wrażliwe są formą cenzury, ale de facto one są formą wyboru. Każdy z nas ma prawo wybrać, jakby nikt nie cenzuruje filmu, czy on jest dobry, czy zły, czy trzeba jakieś treści wycinać, ale każdy ma prawo wybrać, czy jest gotowy dzisiaj na to, a nie inne doświadczenie. Więc dlatego to jest dość ważne. Słuchajcie, jak porządkujemy te treści? I pierwsza taka, wiecie, zasada i w ogóle jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak, że te treści po pierwsze mogą być obrazami, wizualizacjami albo jakimiś dosłownymi scenami, albo mogą tylko poruszać daną tematykę. I to jest mega ważne rozróżnienie, bo jak sami wiecie, te wizualizacje i sceny bezpośrednie dużo bardziej nas poruszają niż po prostu mówienie o jakimś doświadczeniu albo jakimś wydarzeniu. I to jest bardzo ważne w naszym tak jakby też rozeznawaniu, która treść jest mocniejsza, może być mocniejsza w odbiorze, a która może być w tym odbiorze lepsza czy prostsza. I teraz tutaj, słuchajcie, są takie guidy, czy też przewodniki, wytyczne ratingów, które mówią, jak opisuje się treści wrażliwe, czy jak się je bada, które stworzyło i bardzo fajnie ustandaryzowało British Board of Film Certificate, do którego jeszcze za moment wrócę. I na tej podstawie, ale też tych rozmów właśnie chciałam wam pokazać, jakie to ma znaczenie, co tutaj może przeważyć. Po pierwsze właśnie obraz czy słowo. To jest taka pierwsza przesłanka, co może być tą treścią wyjątkowo wrażliwą. Jeśli pokazujemy coś wizualnie, to wiadomo, że to będzie mocniejsze w odbiorze, niż kiedy opowiadamy o niej słownie. Ale też kontekst. Jeśli coś jest w jakimś kontekście historycznym czy fantastycznym osadzone, to też ta treść wrażliwa, bierzemy to w jakiś nawias, w jakąś konwencję i ona nas aż tak bardzo, nie jesteśmy się z nią w stanie jakoś tak bardzo połączyć, niż wtedy, kiedy wiecie, oglądamy film dokumentalny albo jakiś dramat, o czym tutaj już mówiliśmy i właśnie Millennium Dogs Against Gravity jakby tego doświadczył i mówił o tym swoim doświadczeniu, że te filmy dokumentalne bardzo poruszają publiczność, bo tematyka, ale bo one są rzeczywiście, dotykają tego prawdziwego życia. Kolejna sprawa, sposób przedstawienia. Możemy to pokazywać intensywnie, przedłużać sceny, pokazywać jakieś przedłużające cierpienie, albo krótko, subtelnie, nie wprost. I wtedy ta treść też będzie mocniejsza albo będzie słabsza. No i oczywiście tematyka. Treść wrażliwa może się pojawić w filmie na moment, albo może przenikać przez cały film i nas gdzieś tam, wiecie, no przez całe 1,5 godziny czy 2 godziny w tym filmie śledzić i jakoś tam dotykać. Słuchajcie, i chcę wrócić jeszcze do tego, tu mam taki mem, jest miły piesek na nim i napisane jest, kiedy uświadamiasz sobie, że twoja stara nie jest w stanie obejrzeć filmu, w którym umiera pies, ale za to ogląda filmy o seryjnych mordercach, żeby się odprężyć i zrelaksować. I to też moim zdaniem tak jakby jest kwintesencją tego, czym są treści wrażliwe. Bo tak naprawdę po pierwsze nie ma skończonego katalogu treści, a po drugie, tak jak już mówiliśmy, każdy z nas może doświadczyć tych treści w inny sposób. Jedną osobę bardzo poruszy umierający pies, a inną osobę bardzo poruszy, wiecie, nie wiem, przemoc w rodzinie. I zresztą jest taka strona, którą zaraz wam nie pokażę, ale odeślę, która się nazywa Does the Dog, tu jej nie mamy. Jest taka strona, która się nazywa Does the Dog Die, czyli czy pies umiera, i to jest taka strona społecznościowa, Ala Kołecka z kina Nowe Horyzonty, z niej też korzysta czasem i ją poleca, gdzie rzeczywiście to społeczność
zbiera te różne triggery i różne treści wrażliwe i oni oceniają, które treści są bardziej wrażliwe. I rzeczywiście, tak jakby te oceny społeczności umierający pies jest na pierwszej pozycji, dziecko, które umiera, jest dużo niżej i to też pokazuje tak jakby w pewnym sensie gusta, ale też wrażliwość odbiorców. W każdym razie jest to strona, która ma naprawdę miliony tych treści, miliony przesadzam, ale setki tych treści wrażliwych. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest jedyne miejsce, gdzie możecie te treści wrażliwe znaleźć. Jeśli chodzi o polskie miejsca, to nie ma ich niestety dużo. Jest zespół edukatorów filmowych, który prowadzi stronę. Na pewno edukatorzy filmowi ją znają, gdzie są tak jakby opisywane i polecane filmy, które można wykorzystywać do pracy z młodzieżą, z dziećmi, edukacji filmowej. I mają tam też taką zakładkę sporne treści, zaraz sobie do niej przejdziemy, więc oceniają w jakiś sposób te treści wrażliwe. British Board of Film Classification i to jest super strona, z której ja też korzystam, bo to jest strona właśnie takiej organizacji non-profit, która zajmuje się klasyfikacją i opisem tych treści wrażliwych tak naprawdę dla wszystkich filmów, które trafiają do kin w Wielkiej Brytanii i także filmów, które trafiają do telewizji. I na nią sobie zaraz zerkniemy. Ale mamy też Internet Movie Database, w której też jest coś takiego jak Parents Guide. I tam też są opisane treści wrażliwe i te treści oceniają też inni internauci, czyli potwierdzają, że na przykład w tym filmie, nie wiem, jest przemoc albo alkohol i też to podbijają. No i ostatnim, niestety w takim sensie, że nie jest to takie super wiarygodne źródło, ale dla nas w Polsce jedyne prawie źródło informacji o treściach wrażliwych to są dystrybutorzy. Więc ich też polecam wam pytać, maglować, czy są jakieś treści wrażliwe. Słuchajcie, mówimy treści wrażliwe, triggery. Trigger to jest takie określenie, które oznacza wyzwalacz, czyli wyzwala jakąś konkretną reakcję. I tak naprawdę to jest takie mniej pojemne słowo znaczeniowo niż treść wrażliwa. Ja wolę tą treść wrażliwą też z tego powodu, że ostrzeżenie o triggerach już może być triggerem, że tak powiem. To jest bardzo mocno brzmiące takie określenie, które niepokoi. I wydaje mi się, że szukamy też odpowiednich słów, odpowiedniego nazewnictwa, żeby to sobie uporządkować. Moja perspektywa jest taka, że fajnie jest właśnie napisać neutralne określenie, czyli wrażliwe treści, a nie ostrzeżenie o triggerach czy o wyzwalaczach, bo to może już ten niepokój złagodzić. Co my możemy jeszcze zrobić, jeśli chcemy takie informacje o treściach wrażliwych wprowadzić? Właśnie takie komunikować. A drugą rzeczą jest to rozszerzenie opisu fabuły właśnie o informacje, czego te treści konkretnie dotyczą. Pokażę wam za moment, jak to robi to BBFC. Fajnie by było, gdyby to nie było w opisie filmu, tylko oddzielone od tego opisu, tak żeby osoba, która szuka tych informacji, nie musiała szukać ich w opisie filmu, tylko gdzieś znaleźć, to może być, nie wiem, na żółto podkreślone albo w jakiś sposób wydzielone, ale przy opisie fabuły poinformować o tych elementach. I jeśli chcecie się jakoś komunikować wizualnie, to super jest zaproponować ikonę i hasło, które subtelnie sygnalizują temat. Ja tutaj mam ikonę oka przekreślonego, które używa właśnie Festiwal Nowe Horyzonty. Z mojej perspektywy osoby, która się zajmuje dostępnością, może to nie jest najbardziej przejrzysta ikona ze względu na to, że ona się może też kojarzyć z niepełnosprawnością wzroku. Nie mam jakiegoś pomysłu, co to może być, ale na pewno ważna jest ta komunikacja.
Słuchajcie, dobre praktyki. To jest strona zespołu edukatorów filmowych, tak wygląda. I tu rzeczywiście mamy różne filmy, które oni polecają. Jest też właśnie ten ich rating wiekowy, ale jest coś takiego jak ocena natężenia treści spornych. Tam właśnie, na tych, jeśli już wejdziemy sobie w film. I tu mam akurat Nasienie świętej figi, bo to też jest film, który jest taki mocniejszy. I jest to opisane, zobaczcie, jest zrobiona minka, że umiarkowane jest nasilenie treści i jest bardzo dokładnie opisane, czego te treści dotyczą. Więc tak, dla niektórych to może być spoilowanie. Autentyczne nagrania z social mediów, z czasów protestów społecznych w Iranie, w 2022 roku. Widać brutalność policji, akty przemocy, rannych leżących na ulicach. I jest bardzo dokładnie też opisane, że jedna z bohaterek zostaje ranna na demonstracji, ma rany na twarzy, a inne bohaterki opatrują i wyciągają jej śród. Czyli jest bardzo dokładnie opisana wizualnie, jak to wygląda. Po to, żeby ktoś mógł zadecydować. Przy ZEF-ie wygląda to mniej więcej tak, że tutaj pracują edukatorzy filmowi, jest zespół z 2-3 osób się składa i decyduje, jakie te treści sporne są, opisują je i decydują, czy są umiarkowane, czy są lekkie i tak dalej. Natomiast, no, tak jak mówiłam, w Polsce nie ma żadnych standardów. Więc jest to mocno takie, myślę, intuicyjne i właśnie jakby według ich uznania. Tutaj mamy kolejną treść i to dotyczy filmu, pomóżcie mi, Julie, film, jak? Milczenie Julii, dzięki bardzo. I tu zwróćcie uwagę, bo jest na przykład napisane, że temat samobójstwa, jedna z zawodniczek popełnia samobójstwo, brak przedstawienia na ekranie, dowiadujemy się z tego z rozmów. I to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, tak? Bo przedstawienie jakiegoś zachowania samobójczego jest bardzo niebezpieczne i bardzo trudne też i kontrowersyjne z punktu widzenia zdrowia psychicznego, o czym też powiem, ale jest to opisane, tak? I to zmniejsza tak jakby, zobaczcie, że mało jest tych treści spornych, zmniejsza według edukatorów jakby nasilenie tych treści spornych. I teraz przejdę do, słuchajcie, do kolejnego case'u i do kolejnej dobrej praktyki, czyli właśnie tego British Board of Film Classification. I wybrałam film Dziewczyna z igłą. I powiem wam od razu, że nie wybrałam go dlatego, żeby się nad nim pastwić, tylko wydaje mi się, że on jest doskonałym przykładem tego, że są filmy, które przez wielu ludzi uważane są za wybitne. Są filmy, które są nominowane do Oscara. I to wszystko jest prawda. A jednocześnie te filmy potrzebują jakiejś komunikacji jakby w stronę widzów, czy na pewno każdy widz jest gotowy na odbiór tego filmu. I tu mam kilka przykładów, wiecie, z social mediów, ludzi, którzy piszą, że Dziewczyna z igłą, wyszłam z kina zbulwersowana, czułam, jakby odbył się gwałt na mojej wrażliwości, ale dziś nie wiem, co myśleć. Może to arcydzieło. Tutaj też, że mam w domu małe szkraby, może powinno być ostrzeżenie przed filmem skierowane do kobiet w ciąży, matek i małych szkrabów. Tutaj mamy rozmowę z naszym odbiorcą audiodeskrypcji. I moje oczywiście, wiecie, tłuczenie wszystkim kołków na głowie, że to argument, że potrzebujemy w naszym kraju informacji o treściach wrażliwych, ale właśnie potrzebujemy tej skali porównawczej, jak tu kolega pisze. Natomiast chcę wam też pokazać, że wcześniej jest taka opinia, że ja zamykałem oczy, ale sam dźwięk wystarczył i ciężko się z takimi obrazami skonfrontować, gdy każdego dnia właśnie ma się maluszka. I dla mnie ten ostatni głos jest, słuchajcie, istotny i zaraz wam powiem dlaczego. Bo przeczytałam, szukając też informacji o treściach wrażliwych, przeczytałam artykuł w Zwierciadle, kiedy dziennikarka filmowa, też filmoterapeutka, rozmawia z terapeutką o tym filmie i ta dziennikarka rzeczywiście właśnie podnosi temat tych treści wrażliwych i pyta się tej oto osoby, co myślisz, może te treści wrażliwe
A terapeutka mówi, jeśli czujemy, że jakaś scena wywoła w nas niepotrzebny stres, to polecam wtedy zamknąć oczy. Jeżeli nadal będziemy czuć, że to nie wystarcza, możesz zawsze wyjść z kina. Chociaż mogę zdradzić wszystkim, że finał przynosi ukojenie. Ale ja nie jestem neuronaukowcem, ale powiem wam, że neuronaukowcy mówią, że tak jakby doświadczenie takich mocnych przeżyć w kinie jest takie, szczególnie u osób, które doświadczyły traumy, że jeśli ta mocna treść wrażliwa do nas przychodzi, no to mamy ten tryb ucieczki, zamarzania i nie jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć, no nie, to ja wychodzę. Tak jakby odcinamy się czasem. Więc to może być po prostu dla niektórych osób już za późno, żeby się zdecydować na to, żeby z tego kina wyjść, jeśli się okaże, że jakaś scena jest za mocna, a poza tym tak jak mówiła ta osoba, no dla niej pomimo zamknięcia oczu odgłosy były na tyle intensywne, że no nie dała rady, że tak powiem, odciąć się od tych bodźców. Słuchajcie, i to jest strona BBFC, już trochę dobijam do brzegu. I na tym, i właśnie na tej stronie, ponieważ film oczywiście trafił do brytyjskich kin, mamy rating 15+. Też się zastanawiam, jak dzieciaki 15+ na ten film pójdą, ale no, to jest jakby... Nie będę wchodzić już w kompetencje oczywiście osób, które robiły rating. Natomiast to, co wam chcę pokazać, to oprócz tego ratingu jest na stronie coś takiego jak właśnie informacja o treści. I najpierw jest krótki opis, który sobie też za moment rozpakujemy, a potem są różne treści wrażliwe i poziom tak jakby ich intensywności. I myślę, że to jest super. Szczególnie dlatego, że możemy potem wejść w taką zakładkę więcej informacji. I tam są właśnie te wszystkie informacje o spoilerach. Ale mamy szansę te informacje zdobyć. No i słuchajcie, tu jest przykład właśnie dlaczego co zawierają te informacje o treściach, na czym się koncentrują. Tu mamy króciutki opis od dystrybutora, czyli młoda dziewczyna zachodzi w niechcianą ciążę, poznaje Dagmar, która pomaga kobietom mierzącym się z podobnym problemem. I teraz mamy opis z tej strony BBFC. Wstrząsające sceny, nadużywanie narkotyków, sceny o silnym charakterze seksualnym. Ten brutalny duńskojęzyczny dramat ukazuje przerażające wydarzenia, w które uwikłana jest młoda kobieta związana z nielegalną agencją adopcyjną. Zawiera wstrząsające sceny zabójstwa dziecka i szokujący obraz aborcji. Czyli mamy tak jakby skondensowane informacje o tych treściach. Sorki. Więc jak sami widzicie, dystrybutor nie mógłby zrobić takiego opisu do kin, żeby zachęcić odbiorców do przyjścia do kina. Ja to rozumiem. To nie jest rola dystrybutora, ale jest to w pewnym sensie rola właśnie jakiegoś organu, który te treści opisuje. I teraz krótko wybrałam 3 treści, żeby pokazać wam mniej więcej, jak to wygląda właśnie w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo precyzyjny język, który nie owija w bawełnę. Jeśli jest mowa o przemocy, to jest napisane, że w jednej ze scen przemocy domowej rodzic uderza swoje dziecko w twarz, w innej scenie dziecko zostaje rzucone na podłogę. Pojawiają się również werbalne nawiązania do morderstwa. Czyli jest bardzo konkretnie i bardzo wprost. Narkotyki, jest informacje, jakie narkotyki zażywają, w jaki sposób to robią, czego doświadczają, jakie mają doświadczenia, czy są to dobre, czy złe doświadczenia w tych opisach treści i ocenie ich. Ważne jest też to, czy akurat jeśli chodzi właśnie o Wielką Brytanię, czy w filmie jest pokazany taki pozytywny efekt, który wywołują, jakkolwiek to brzmi, narkotyki, czy jest to powiązane też z jakimiś innymi rodzajami doznawanej przyjemności. Wtedy ta treść jest jeszcze według nich silniejsza i trzeba to zakomunikować.
No i właśnie, mamy jeszcze samobójstwo i samookaleczanie. I jest tu napisane, że nie jest to szczegółowo pokazane, więc według nich ta treść nie jest aż tak silna, bo nie ma właśnie takiego bardzo szczegółowego opisu. Ale chciałam was jeszcze zapytać, według was, jaka kategoria treści, czyli czego dotycząca, może być według was najbardziej taka, nie wiem, niebezpieczna, intensywna, wymagająca zatroszczenia się? Macie jakieś pomysły? Bo ja mam, zaraz wam powiem, ale może macie jakiś pomysł. Super. Którzy widzieli film Substancja, będą wiedzieli, o co chodzi, bo ja nawet miałam dyskusję z kilkoma osobami, które ten film widziały, że on nie był w ogóle oznaczony, że on jest był brutalny, ohydny momentami i tak dalej. I po prostu nawet ja, która jestem jakby przyzwyczajona do tych treści, bo ja nie selekcjonuję filmów pod tym względem tak bardzo, ale widziałam, że ludzie wychodzili po prostu z seansu mojego, na którym ja byłam, i jeszcze po prostu rozmawiałam z różnymi osobami w internecie, że to był olbrzymi błąd, że tam nie było żadnych oznaczeń przy tym filmie konkretnym. Dzięki bardzo za ten głos. No dokładnie, czyli informacji od odbiorców myślę, że mamy naprawdę dużo, że tego potrzebujemy. Ja wrócę do twojego głosu, że temat samobójstwa i tak według ekspertów temat samobójstwa jest jedną z takich najbardziej wrażliwych treści, dlatego że może wywołać tak zwany efekt Wertera, czyli osoba oglądająca film może zidentyfikować się z bohaterem, co film zresztą ma na celu czasem, tak? Identyfikujemy się z jego uczuciami, emocjami, przeżyciami i tak dalej. I może wywołać efekt naśladowania. Czyli widzimy, że to jest jedna droga, szczególnie wtedy, kiedy samobójstwo w jakimś sensie jest romantyzowane, ukazywane jako jedyne możliwe wyjście. Jest też efekt odwrotny, efekt Papagena i wtedy to jest taka sytuacja, kiedy przedstawiamy kryzys psychiczny i kryzys samobójczy w filmie w taki sposób, że pokazujemy, że nie jest to czarno-biała sytuacja, bo tak nie jest nigdy, że kryzys samobójczy jest wywołany z jednego powodu, więc to już jest ważne, ale także pokazujemy różne drogi wyjścia z tego kryzysu, czy rozmowy, w jaki sposób można rozmowę prowadzić i tak dalej. No i oczywiście kolejną rzeczą, która tu jest istotna, jeśli już poruszamy jakiś temat samobójstwa w filmie, to potrzebujemy podać informacje na jakiejś planszy. To się dzieje też właśnie na portalach streamingowych, gdzie szukać pomocy w kryzysie samobójczym. Więc tak to wygląda. Są oczywiście takie rekomendacje, które dotyczą informowania o zachowaniach samobójczych. One są stworzone dla mediów, ale w bardzo dużym stopniu odnoszą się też do twórców kultury. I jednymi z takich głównych właśnie rzeczy, które się z tym wiążą, to jest między innymi nieprzedstawianie w taki graficzny sposób metody samobójstwa. Bo to jest tak jakby przepis na próbę samobójczą. Więc to jest bardzo ważne, żeby tego nie robić. Jest oczywiście wiele innych aspektów. Te rekomendacje są na stronie www.zapobiegajmysamobójstwom.pl. To jest, słuchajcie, krajowy program do spraw zapobiegania samobójstwom, ale chciałam wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo bardzo mało osób w Polsce ma świadomość, że właśnie Biuro do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym zatrudnia ekspertów, którzy nieodpłatnie mogą wziąć film, który chcecie pokazać w kinie, jeśli jesteście dystrybutorem, który chcecie wypuścić do dystrybucji, zobaczyć go
i ocenić treści samobójcze. Czy ten film jest niebezpieczny, czy w tym filmie są jakieś treści, które mogą naprawdę być trudne. Oczywiście najlepiej zrobić to na etapie scenariusza, bo wiadomo, że nic nie zrobimy z filmem, który jest gotowy do dystrybucji. Ale jeśli macie na przykład filmy do edukacji kulturalnej, to jest pomysł. Więc bardzo wam polecam. Ekspertów z biura właśnie do spraw zapobiegania samobójstwom też jest, przez tą stronę jest dostępny adres, można do nich napisać i oni różne teksty kultury, w tym filmy, oceniają właśnie pod kątem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zachowania samobójcze. I tylko taki dosłownie 3 sekundy przykład, serial 13 powodów, który pokazywał samobójstwo właśnie w taki sposób, że osoba anonimowa w szkole została nagle szkolną celebrytką po śmierci. Bardzo dużo różnych organizacji na całym świecie protestowało i nawet jakby ta scena taka kulminacyjna została wycięta z Netflixa, ale był to według tych organizacji szkodliwy serial pod tym kątem. I o dobrych praktykach jeszcze słów kilka. Nowe horyzonty, o tym mówiliśmy i to jest super rzecz. Ja tylko podbiję to, co mówiła Ala. To była komunikacja z odbiorcami w 2-letnim procesie, kiedy odbiorcy powiedzieli: słuchajcie, my potrzebujemy ostrzeżeń i informacji o treściach wrażliwych. I była dyskusja, no bo przecież festiwal pokazuje takie trudne filmy, więc czy to jest potrzebne? Natomiast właśnie jakby ten odzew, odsłuch tematu sprawił, że pojawiły się te treści i mamy 5 kategorii. To jest przemoc, efekty stroboskopowe, sceny ze spożyciem narkotyków, alkoholu i działania autoagresywne. I te opisy robią programerzy na etapie oglądania filmów, bo wiadomo, że no, nie znajdziemy treści wrażliwych do tych filmów nigdzie, więc robią to programerzy, ale także znajdują się w opisie, tutaj mamy treści wrażliwe, jak się najedzie na ikonkę, to się wyświetlają, ale też redaktorzy portalu internetowego wpisują w opisie filmu właśnie informacje o treściach wrażliwych. Tak, ale mamy tą ikonkę, najeżdża się na ikonkę i pojawiają nam się informacje o treściach wrażliwych. Więc bardzo brawa dla Nowych Horyzontów za taką pracę, bo naprawdę myślę, że to jest super zmiana. Słuchajcie, i ostatnie dosłownie słowo ode mnie. Wiem, że już mamy mało czasu, ale bardzo bym chciała, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak to wygląda też w Polsce. Na świecie wygląda to tak, że są właśnie organizacje, w Wielkiej Brytanii, tak jak już mówiłam, jest to BBFC, która powstała 100 lat temu. Jest to non-profit organizacja, którą powołały wielkie studia filmowe i ona się zajmuje po prostu kiedyś cenzurą, a teraz standardami, opisywaniem treści wrażliwych i tym ratingiem. W Holandii działa taka organizacja NICAM, która zrzesza jakby wszystkie strony tej branży kinematograficznej, łącznie z telewizją, z kinami, z kiniarzami. Wypracowali sobie zasady ratingu i opisywania treści i potem według formularza, na podstawie formularza i tych zasad koderzy, którzy pracują u dystrybutorów, robią rating i informują o tych treściach. Tak to na przykład wygląda w Holandii i tak to wygląda w Wielkiej Brytanii. W Stanach też jest takie ciało, które właśnie robi rating i też zarządza treściami wrażliwymi. To tak w skrócie. Oni się oczywiście komunikują na przykład w Wielkiej Brytanii, pracują wyszkoleni tacy oficerzy, nazwijmy ich to urzędnicy, którzy się zajmują taką zgodnością z tymi treściami, ale oni robią oczywiście ewaluacje z odbiorcami, współpracują z ministerstwami, współpracują z ekspertami, więc to jest takie jakby wielopłaszczyznowe. I czy ktoś wie, jak wygląda to w Polsce? Słuchajcie, w Polsce temat treści wrażliwych jest, mówiąc wprost, gorącym kartoflem, którego nikt nie dotyka. Temat ratingu, czyli tej klasyfikacji wiekowej, jest zostawiony dystrybutorowi,
który według swojej oceny decyduje, dla jakiego wieku jest dany film. I po pierwsze myślę, że to jest mega ciężar i odpowiedzialność, a po drugie myślę, że to jest bardzo duże pole do pokusy, co zrobić, żeby film trafił do jak najszerszej publiczności i zarobił jak najwięcej pieniędzy, żeby się zwrócił. Ministerstwo Kultury odpowiada też tym rodzicom, którzy piszą na przykład z pytaniem, co z tymi treściami wrażliwymi i mówi: słuchajcie, u nas nie ma podstawy prawnej, żeby ktoś się tym zajął, nie ma takiej tradycji, więc tak naprawdę nie możemy nic zrobić, żeby ten rating wprowadzić, nie ma organu, który za to odpowiada, odpowiadają za to dystrybutorzy, więc no tak naprawdę czytajcie opisy filmów. Tak naprawdę nie mamy ani systemu, ale też nie mamy takiej, mam wrażenie, gotowości w żadnej instytucji, żeby w ogóle ten temat dotknąć. Jest jakaś taka wielka niepewność, żeby się tym zająć. I chciałam was trochę zapytać o to już na sam koniec. Czy wy widzicie, gdzie się udać albo z kim zacząć tą rozmowę? Bo ja wierzę naprawdę głęboko, że my potrzebujemy zrobić sobie taki sam system. Znaczy nie, może nie taki sam, ale zrobić sobie te standardy. Sposób opisywania tych treści. Niech to nawet robią dystrybutorzy, ale żeby to jakoś ustandaryzować, żeby mieć, wiecie, jakiś punkt odniesienia. Że my musimy zacząć tę rozmowę. Tylko kto według was, jak taki system może wyglądać albo z kim rozmawiać? Ania. Monika Horna-Cieślak, czyli nasza rzeczniczka praw dziecka. Fantastyczna osoba, która podejmuje różne wątki, ostatnio bardzo głośne, także w kontekście osób z niepełnosprawnością, ponieważ Janek Gawroński, czyli społeczny, jej tutaj właśnie współpracownik, który jest osobą w spektrum autyzmu, jest hejtowany i ona bardzo mocno podnosi tematy i wykluczeń, i zdrowia psychicznego dzieci i myślę, że można od niej zacząć. Super, dzięki bardzo. Tu jest jeszcze głos z tyłu. Ostatni. Tutaj chciałabym poruszyć tak szeroko, jeżeli chodzi o nasza wrażliwość, która się tak naprawdę zmienia z perspektywy kobiety. Inną wrażliwość mam jako dojrzała nastolatka, później dojrzała kobieta po urodzeniu dziecka. I tu bym chciała się wrócić w zasadzie do nastolatki, gdzie Terrifier 3. Z pełną świadomością ta nasza młodzież przychodzi na drastyczne filmy, z pełną świadomością, więc jeżeli my zaczniemy pisać o tych treściach wrażliwych, nie uważam tego za nic złego, bo wtedy mamy prawo podjąć decyzję, czy ja jestem gotowa na tak silne przeżycia. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, no tak, przewaliłam czas, bardzo was przepraszam. Ja myślę, że to jest początek tej rozmowy i no moim marzeniem jest to, żebyśmy nie byli w tym samym miejscu za rok, żeby cokolwiek się zadziało w tym obszarze i zapraszam was też jutro na warsztat, żeby pogłębić trochę w ogóle pracę z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego, jakimś kontakcie z tymi osobami w kinie, to jutro o 9:00. I bardzo, bardzo dziękuję i jestem otwarta na wszelkie sugestie, case'y i rozmowy, bo dalej robię to stypendium i chętnie się z wami posieciuję. Dzięki.